998, 999, 1000. O, witajcie, przyłapaliście mnie znowu. Tym razem przygotowuję się do off-sezonu. Włączamy również ćwiczenia fizyczne. Każdy sportowiec, nawet discgolfista, potrzebuje porządnego planu treningowego. Mój zbudujemy na 2 filarach: sile i technice. Zanim postawimy te 2 filary, na których zbudujemy nasz sukces, będziemy potrzebować prawdziwej discgolfowej diety. Będzie ona bazowała na antycznych wzorcach, o których w swoim traktacie o kulturze fizycznej pisał już sam Gimnazios. Już w rozdziale 1 tego wiekopomnego dzieła możemy przeczytać zdanie, które odcisnęło swoje piętno na całej historii sportu. Brzmi ono tak: po pierwsze, zwiększ masę. I zasubskrybuj. Gimnazios? Dobra, możemy zrobić oficjalne ważenie. Zobaczmy, ile zawodnik wniesie na ring. Stópki w internecie. Zawsze plus jakiś. Dla fanów oczywiście. 79 kg. W takim razie będzie to nasza waga wyjściowa, pod którą będziemy układać naszą dietę. Moim zdaniem najlepszym sposobem na śledzenie swojej diety jest użycie prostej aplikacji w telefonie. Nazywa się ona Fitatu. Tak naprawdę jedyne, co musicie zrobić, to sprawdzić swoją wagę ciała. W moim przypadku jest to 79 kg, dlatego właśnie wchodzimy sobie w zakładkę więcej, ustawienia. Tutaj mamy cały swój profil, który będzie konfigurował nam samą aplikację. Wchodzimy w zakładkę cele, masa ciała, ustawiamy naszą aktualną masę ciała oraz masę ciała, do której będziemy zmierzać. No powiedzmy, że chcę przytyć 5 kg, więc ustawimy 84. Tutaj cofamy. Potem wpisujemy tempo, z jakim chcemy zdobywać kilogramy. Powiedzmy 0,4 będzie ok. No i zostały dwie ostatnie zakładki, które należy tutaj ustawić. Mianowicie, jaką mamy aktywność fizyczną w ciągu dnia. No ja pracuję zdalnie, więc tak naprawdę tej aktywności fizycznej nie mam praktycznie w ogóle, więc ustawimy bardzo niski. Oraz aktywność treningowa. No tak naprawdę pewnie będzie to 1 do 3 dni w tygodniu. Nie ukrywajmy, nie znajdę więcej czasu, więc ustawmy 1-3. I to tak naprawdę wszystko, co musicie zrobić. Aplikacja wyliczy za Was wszystko, czego będziecie potrzebować, czyli Wasze zapotrzebowanie kaloryczne, ile białka musicie zjeść, ile węgli i ile tłuszczu. No i po prostu trzymacie się tego. Tyle. Przejdźmy do planu treningowego. Filar pierwszy, siła. Na początek mam pompki. Dlaczego pompki? Ponieważ każdy discgolfista potrzebuje siły, aby przebrnąć przez trudy zawodów powodowanych marnością swoich rzutów. Następnie mamy przysiady. Przygotowują one do częstego kucania, aby znaleźć swój dysk. Poza tym potrzebujemy potężnych nóg, aby uzyskać wybuchową moc przy dłuższych rzutach. Uginanie ramion to ćwiczenie tak naprawdę nie jest potrzebne, ale bądźmy szczerzy. To wyrzeźbione bicki sprawiają, że zwycięskie pozy na zdjęciach wyglądają 100 razy lepiej. Silne mięśnie pleców oznaczają płynniejsze, bardziej kontrolowane ruchy oraz stabilizują całe ciało. To jak dodanie turbo doładowania do swoich rzutów. Możesz też szybciej wiosłować na sam szczyt polskiego disc golfa. Filar drugi, technika. W poprzednim filmie zdiagnozowaliśmy największe problemy naszej techniki. To, co teraz zobaczycie, pozwoli nam popracować nad weight shiftem oraz nad pozycją naszych bioder i nóg. W ćwiczeniu chodzi o to, żeby przy przechodzeniu z jednej nogi na drugą zaczynać od palców i kończyć na piętach. Pozwala to poczuć, jak wygląda transfer ciężaru z jednej nogi na drugą. W drugim etapie bierzemy dysk do ręki, pozwalamy biodrom i nogom kierować ruchem rąk. Ważne, żeby czuć bezwładność rąk. Tak jak tutaj widzicie, dokładamy lekki ruch ręki. Powinniście czuć moment, w którym dysk chce Wam wylecieć z ręki. Ważne, żeby zaczynać robić to bardzo powoli,
nie śpieszyć się, czuć dokładnie ciężar ciała przenoszony z jednej nogi na drugą i to, jak ruch bioder powoduje ruch całego ciała. Jeśli chcecie zobaczyć cały progres tego ćwiczenia, dajcie znać w komentarzu, nagram osobny film. Drugie ćwiczenie, będziemy skupiać się na coilingu, czyli na tym, jak powinny obracać się barki przy wychodzeniu z X-stepu oraz jak poczuć lag disc golfowy, czyli tak naprawdę gdzie powinien znajdować się dysk w momencie, w którym jesteśmy w brace'ie. Zobaczcie, jak to wygląda. Łapiemy sobie gumę, robimy malutki X-step, guma przytrzymuje nam rękę w miejscu i tak naprawdę odsuwamy się od niej i pozwala nam to poczuć lag. Tu, gdzie dysk powinien być w momencie pełnego reachbacku. No i na koniec można sobie za pomocą ruchem bioder wejść w power pocket i ręką zapoczątkować ruch wyrzutu. Tutaj najważniejsze jest to, żeby ręka została jak najdalej od ciała. Ruch bioder inicjował wyrzut, ręka tylko finalizowała go. No i róbcie sobie to parę razy i zostaniecie mistrzami świata. Tyle, heja.